tym odcinku odwiedzamy Zatokę Piratów, przemierzamy ekstremalnie wąskie drogi i odwiedzamy wykuty w skale monastyr, a Czarnogóra płata nam niespodziewanego psikusa. Jednak październik zaskoczył. No siema, zmierzamy do Starego Baru, żeby zobaczyć, co ma do zaoferowania. Mały update. Dobra wiadomość jest taka, że wyszło słońce. Zła wiadomość jest taka, że nie pokażę wam Starego Baru, bo nie było miejsc parkingowych, Był taki tłok, że nie było Był gdzie bardzo duży przejechać, a co dopiero zaparkować. ale za to zajechaliśmy do miejscowości Ulcin i tutaj się przejdziemy po starówce. No, fontanik. Spontanie. Także kolejne gruzy, kolejna twierdza. Zapraszamy. Dobry widok. Naszą cytrynkę zostawiamy na parkingu i wchodzimy bramą północną, która jest głównym historycznym wejściem do Starego Miasta. Przed nami znajduje się muzeum, a w jego wnętrzu mieści się część archeologiczna i etnograficzna. Niestety, podczas naszej wizyty muzeum było zamknięte. Samo muzeum jest położone na XVII-wiecznym targu niewolników. Tak, tutaj odbywał się handel ludźmi. Historia miasta sięga ponad 2500 lat, ale jej najciekawszym momentem jest okres panowania Imperium Osmańskiego. W tym czasie Ulcin stał się gniazdem piratów, którzy siali zamęt w basenie Morza Śródziemnomorskiego. Jedna z legend głosi, że gdy autor Don Quixota, Miguel de Cervantes, został pojmany przez piratów, był więziony jako niewolnik właśnie tu, w Ulcinie, a dopiero później trafił do Algieru, gdzie został wykupiony. Do stworzenia postaci Dulcinei miały inspirować go lokalne kobiety, a imię miało nawiązywać do starej nazwy miasta z czasów weneckich, czyli Dulcigno. Niestety nie istnieją żadne historyczne zapiski mające potwierdzać jego obecność w mieście. Jednak ta legenda jest tak silna, że na Starówce znajduje się pomnik pisarza. Z racji tego, że pogoda zrobiła się bardzo ładna, mam do Ciebie, Michał, ważne pytanie. Co jemy? Nie. Czy jedziemy oglądać... Czy jedziemy już na spota i chillujemy? Zobaczmy. Zobaczymy. Tego wieczoru przyjechaliśmy na wielką plażę, na której spędziliśmy kilka dni. Jest to najdłuższa, piaszczysta plaża w Czarnogórze, która rozciąga się na około 13 km i kończy przy ujściu rzeki Bojany. Po infrastrukturze widać, że w sezonie plaża tętni życiem. Jest tu sporo barów i szkółek kitesurfingowych. Jednak teraz było pusto i spokojnie. Dzień doberek. Siema. Jednak październik zaskoczył. Niestety, ale musimy sobie te góry, park Durmitor, drogę P14 odpuścić, bo po prostu spadł nam śnieg, a my ani nie jesteśmy na niego gotowi ciuszkowo, ani nasz bus nie jest na niego gotowy. Przykro nam bardzo, bo ja byłam też na to nastawiona, Michał też był na to nastawiony, no ale nie w minusowych temperaturach, bo ja wiem, że to dziwnie wygląda, że mówię to, kiedy świeci na mnie słońce i mamy kiedy mamy koszulę i krótki rękaw, ale zaraz Wam pokażę Instagrama Parku Narodowego w Dormitorze, żebyście uwierzyli, że naprawdę tam jest śnieg. Bo mi się też nie chce dowierzać, że jest taka różnica. No więc teraz zrobimy takiego spontana. Jak wyjdzie, to co chcemy zrobić, to pokażemy. Bo już wiem, że nie można zapowiadać do przodu, bo tutaj Czarnogóra nam psikusy płata. I to tyle. Będziemy w kontakcie. Postanowiliśmy pojechać nieco w głąb Czarnogóry z nadzieją, że nie zastaniemy tam śniegu. Naszym celem był monastyr Ostrog. Wąską i krętą drogą dotarliśmy do dolnego parkingu, a później ścieżką w górę ruszyliśmy zobaczyć wbudowany w skałę klasztor. Do monastyru przybywa rocznie około 100 000 wiernych i turystów, dlatego wiedzieliśmy, że możemy zastać kolejki, ale to, co zobaczyliśmy, przerosło nasze wszelkie wyobrażenia. Okazuje się, że pielgrzymi spędzają noc pod klasztorem, by potem uczestniczyć w liturgii. Jest to wyraz ich pokuty i pobożności.
Monastyr Ostrog jest najważniejszym miejscem pielgrzymkowym na Bałkanach. Przybywają tu prawosławni, muzułmanie i katolicy. Klasztorem opiekują się mnisi, którzy przechowują relikwie świętego Bazylego. Relikwiom tym przypisuje się moc uzdrawiania z chorób nieuleczalnych. Z Bazylim wiąże się wiele podań o cudach. Jednym z nich jest winorośl, która wyrosła w skale po śmierci świętego. Jej owocom i liściom przypisuje się moc uzdrawiania z niepłodności. Tutaj był mały problem z dźwiękiem. Opowiadam Wam o tym, że taka ilość ludzi nas zszokowała i nie pchaliśmy się już na taras widokowy. A teraz wracamy na wielką plażę, ale po drodze zaliczymy ładny punkt widokowy na zakole rzeki Rijeki w Pawlowej Stranie. I tak będziemy kończyć nasz dzień.